Dzień dobry, witam was serdecznie. Byłem w kinie na Spider-Man Homecoming. Nowy film ze Spider-Manem to zaskakująco solidna i świeża produkcja, ale musicie wiedzieć jedno, to niekoniecznie będzie film dla was. Homecoming jest bowiem historią dla młodzieży, więc jeżeli nie macie już jedynki z przodu, w sensie wieku, a nie zębów, to jesteście na ten film po prostu nieco za starzy. To oczywiście nie znaczy, że nie możecie czerpać z niego radości, wręcz przeciwnie, po prostu warto o tym wiedzieć, zanim się pójdzie do kina. Zanim jednak przejdę do recenzji, postaram się szybko odpowiedzieć na pytanie, na które zaskakująco duża część widzów odpowiedzi nie zna, czyli jak to możliwe, że mamy 6. film o Spider-Manie w ciągu ostatnich 15 lat? Okej, więc szybciutko. Dawno temu Marvel nie wiedział jeszcze jak robić filmy, więc sprzedawali prawa do swoich postaci na prawo i lewo. Prawo do postaci Spider-Mana trafiło do Sony, ale musieli się zobowiązać, że będą realizować regularnie filmy z tym herosem, bo inaczej prawa wrócą do Marvela. Dlatego najpierw dostaliśmy trylogię Sama Raimiego, a potem jeszcze 2 filmy z Andrew Garfieldem i każdy kolejny był coraz gorszy, aż w końcu do Sony dotarło, że nie są sobie w stanie za bardzo z tym poradzić. A ponieważ perspektywa oddania praw Marvelowi za darmo też nie była szczególnie kusząca, to postanowili się dogadać. Czyli Marvel zrealizował film o Spider-Manie, z którego zyski trafią do Sony, ale jednocześnie teraz Marvel może korzystać z tej postaci w swoich innych filmach. Dlatego Peter Parker pojawił się w 3. części Kapitana Ameryki, a teraz w jego własnym filmie pomaga mu Tony Stark. I doszliśmy do sytuacji, w której Sony pożycza Marvelowi jego własną postać. Jeżeli chcecie posłuchać więcej o zawiłej historii tego bohatera w kinie, to polecam wam film Ikaboda, który podlinkowałem w opisie, a tymczasem wróćmy do recenzji. Spider-Man Homecoming to film zdecydowanie adresowany do nieco młodszego odbiorcy, ale to nie znaczy, że nagle zmienił się w jakąś niestrawną teen dramę albo coś takiego. Wręcz przeciwnie, wątków romansowych jest tu zdecydowanie mniej niż we wszystkich tych poprzednich filmach. Cała młodzieżowość bierze się raczej z tego, kim jest Peter Parker w tym filmie, a jest takim nierzucającym się szczególnie w oczy nastolatkiem, który po szkole przywdziewa kostium i próbuje zrobić coś dobrego dla swojego miasta. Całe szczęście nie dostajemy żadnej genezy, tylko poznajemy Parkera jako już działającego od pewnego czasu lokalnego superherosa. Co ważne, początkującego superherosa, co jest jedną z moich ulubionych rzeczy w tym filmie. Bo z jednej strony nie robi się tutaj z bohatera idioty, ale z drugiej strony film pokazuje, że to nie jest takie proste, żeby w ciągu kilku miesięcy nauczyć się doskonale bujać na pajęczych linach po mieście. Pokazuje, że nie wszędzie są wieżowce i czasem trzeba gdzieś pobiec. Że to nie jest tak, że natychmiast pojawi nam się jakiś super złoczyńca, z którym będzie trzeba stoczyć wielką walkę, tylko czasem trzeba przeprowadzić staruszkę przez ulicę. Tak więc duża część filmu to, jeśli można to tak nazwać, codzienność superbohatera i to jest w nim najbardziej urocze. Oczywiście w końcu pojawia się złoczyńca w postaci Michaela Keatona i muszę przyznać, że bardzo polubiłem tę postać. Bo niby jest to bohater prosty i oparty o dość ograny pomysł, ale jednocześnie jego działania są logiczne, motywacje jasne i nie ma żadnego idiotycznego planu w rodzaju zmienienia wszystkich ludzi w jaszczurki, tak jak to było w Amazing Spider-Man. W dużej części jest to zasługa Michaela Keatona, jasne, ale starcie tych dwóch postaci i tak jest o kilka poziomów ciekawsze niż kolejna walka z magiczną dziurą w niebie. Spider-Man Homecoming to chyba pierwszy film, który odpowiada na pytanie, co by było, gdybym to ja dostał supermoce i ja miał zostać superbohaterem. Główny bohater jest zdecydowanie bliżej Ziemi niż inni superbohaterowie Marvela, ale jednocześnie bez tego mrocznego i martyrologicznego podejścia z seriali Netflixa. I w ten sposób jest postacią nad wyraz sympatyczną, jak zresztą chyba wszyscy w tym filmie, bo nawet szkolny hejter, który dręczy Parkera, to nie jest taki kompletny zdeprawowany buc, tylko nastolatek, który jest trochę upierdliwy, ale pewnie za parę lat mu przejdzie i może nawet przeprosi. Mam tylko jeden problem z tym filmem i on jest niestety dość spory, bo jest to problem z morałem całości. Bo wygląda to tak, że Peter, jak to w filmach superbohaterskich bywa, dostaje w dupę i ponosi porażkę, z której musi następnie wyciągnąć jakąś lekcję. Tyle, że ta porażka nie jest w zasadzie za bardzo jego winą. A potem robi dokładnie to samo, tyle że tym razem mu wychodzi i nagle się okazuje, że już wszystko okej. Czyli morał z tego filmu jest taki, że jeżeli stanie się coś złego, to dostaniesz za to opierdol, nawet jeżeli nie jest to twoja wina, ale jeżeli coś ci się uda, to wszyscy będą ci gratulować, nawet jeżeli zrobiłeś dokładnie to samo co poprzednio. I to nie ma żadnego sensu. Powiedzenie dokładnie o co chodzi wymagałoby niestety wejścia w spoilery, a ponieważ nie chcę tego robić, to nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić was do kina na ten sympatyczny, zabawny, odświeżający film superbohaterski, na którym będziecie się z pewnością bardzo dobrze bawić.
Tyle ode mnie na dziś, trzymajcie się, na razie.